Mogę się dosiąść? A panienka tak tu sama nocą w parku? Nie jest panience zimno? Na oko 10-11 lat. Podesznięte gardło, wyłupione oczy. Stężenie pośmiertne wskazuje, że nie żyje co najmniej od 8 godzin. Wiem. Ja też nigdy czegoś takiego nie widziałem. A ja widziałam. Widziałam dokładnie to samo. Miałam wtedy 10 lat. Na widok tej dziewczynki wróciły wszystkie wspomnienia, cały ten koszmar. Dzięki. Lepiej? Trochę. Nas też wszystkich ścięło. Ten pijak ją znalazł. Ona tak samo leżała? Nie, siedziała na ławce. Sprawca ją tak posadził. Ale ten cholerny debil w pijanym widzie postanowił ją odprowadzić do domu. Myślał, że się zgubiła. Kretyn niewiele śladów zadeptał. Chrysta. Dziecko jest mocno okaleczone, ale na sukience nie ma Nie ma ani żadnych... śladów krwi. Jakby sprawca przebrał ją po zabiciu i okaleczeniu, umył, czesał, posadził na ławce jak lalkę. Teraz to mnie trochę przerażasz. Dokładnie to samo wydarzyło się 20 lat temu. Dokładnie to samo. To była moja przyjaciółka Ola. I siedziałam z nią w jednej ławce w szkole. Przepraszam bardzo. Czesław Kowal, nadkomisarz. Pracowałem na Gorczaku. Mogę pomóc. Niby w czym? Którego to wpuścił? Słucham codziennie policyjnego radia, taki nawyk starego psa. Pracowałem kiedyś nad podobną sprawą 20 lat temu. Słuchanie policyjnego radia to jest przestępstwo. I jako stary glina powinien pan to wiedzieć. Komendant do mnie dzwonił i mnie tu przysłał. To w czym mogę pomóc? 20 lat temu byłam dzieckiem. Pamiętam strach i przerażenie wszystkich na Gorczaku. Rodzice nie wypuszczali dzieci z domu. Sprawca nigdy nie został ustalony. Czy on teraz wrócił? Ta noc była dla mnie przerażająca. Ale cóż, rano musiałam wstać i wrócić do swoich normalnych obowiązków. Dzień dobry. A czemu pani tu stoi? Coś się stało? Jest pani chora? Jak ma pani na imię? Violetta. Pani Violetto, a pani tutaj mieszka może? W tej kamienicy, tak? A, tu. To czemu pani do domu nie wróci? Musiałam uciekać w nocy z domu. Coś się stało? Ktoś chciał panią skrzywdzić? Pani Violetto, Nie, gorzej. jak to gorzej? Nie, ja tam nie wrócę sama. Pani Wiolu, a jak ja z panią wrócę? Co, pójdziemy razem, tak? To zapraszam, pokaże mi pani, gdzie pani mieszka, tak? Dobrze.
Pani Wiolu, tutaj nikogo nie ma. Nie, są, tylko ich nie słychać. A pani tutaj sama mieszka, czy może potrzebuje pani jakiejś pomocy? Nie, to brat tak bałagani, nie ja. Wprowadził się 2 lata temu, jako wdowiał. Ja też wdowa. 4 lata już będzie. Bardzo mi przykro. Niech pani sobie usiądzie, co? Oni mnie tak straszą. Uciekałam. Wyją i krzyczą. Boż, Kto tak krzyczał? mąż i bratowa. Dusze potępione. Bratowej nigdy nie lubiłam. Okropna kobieta. Świeć Panie nad jej duszą. A mąż z kolei nie cierpiał mojego brata. No i teraz oni chcą się zemścić za światów. Mąż za to, że wprowadziłam brata, a bratowa to okropny charakter. Ja rozumiem, pani Wiolu, ale teraz już jest cisza, nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że to już się nie powtórzy. O, jesteś nareszcie. Co się stało? No, znowu byli. Krzyczeli strasznie. Oj, Wiolciu, Wiolciu, serce moje, weź te zakupy, kawy zrób. Może pani? Nie, ja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tylko się nie popatrz. Powolutku. Znalazłam panią Violettę całą roztrzęsioną na podwórku. Siostra na starość trochę mi sfiksowała. Jakieś dźwięki słyszę. Mówi, że duchy. No, a to rury grają, kaloryfery. Stary budynek, wiadomo. A ja całe nocki magazynów pilnuję na Stróżówce. Rozumiem, ale będzie trzeba się przejść z panią Violettą chyba do lekarza. Coś doradzi. Tak zrobię, tak zrobię. Bidulka taka wrażliwa od dzieciństwa. Ale ja się nią zajmę. Obiecuję, pani dzielnicowa. To jest problem nie tylko tutaj na Gorczaku. Starsi ludzie często żyją sami ze swoimi problemami. Nikt się nimi nie interesuje. Tutaj na szczęście nie miałam nic więcej do roboty. Brat tej kobiety wydawał się w porządku. Powiedziałem, wszyscy wychodzą bez wyjątku. Sytuacja nadzwyczajna. Akurat, kurwa, robić wam się nie chce. Już 3. raz mnie z kwitkiem odsyłacie. Zostają tylko ci, którzy mają poważne zgłoszenia. Pierdołami się tutaj dziś nikt nie zajmie. Przeliterować? Ale ja nie mogę iść. Moja córeczka zaginęła. Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Pani dziecko zaginęło? Zapraszam. Moja Aldonka. Moja Aldonka. Moja. Pani Renato, To ona. tak wiem, cały czas mi pani pokazuje to zdjęcie. Ona jest bardzo grzeczna. Cicha. Dobrze się uczy. Pani Renato, Nigdy sama nigdzie nie chodzi. Nie oddala się. Musicie jej szukać, ona na pewno się boi. znaleźliśmy już ją w parku. Niestety nie żyje. Raz się zgubiła w galerii handlowej. Pół godziny ją wtedy szukałam. Musi sobie pani teraz przypomnieć wszystkie szczegóły. Gdzie była przed zniknięciem? Czy wydarzyło się coś dziwnego? Czy ktoś się wokół niej kręcił? To jest bardzo ważne dla śledztwa. Ona najbardziej lubi budy. Wie pan? Taki domowy. Czekoladowy. Jak babcia jej zrobi. Dobrze, psycholog jest już w drodze, pomoże pani. Proszę iść z koleżanką. To ja zapraszam panią, dobrze? Przejdziemy się do innego. Gdzie jest moja Aldonka? Oddajcie mi ją! Spokojnie.
Spokojnie. Trzeba było wezwać do matki Aldonki karetkę. Psycholog nie zdążył z nią porozmawiać. To samo czuła mama Oli 20 lat temu. Pamiętam jej płacz i rozpacz. Po tym nigdy nie doszła do siebie. Nie tylko ona. 20 lat temu sprawy nie udało się wyjaśnić. Wszystkie tropy okazały się fałszywe. Obie zbrodnie łączy bardzo wiele. Przede wszystkim data. Oba morderstwa zostały popełnione tego samego dnia, w podobnym czasie, w odstępie 20 lat. Sprawca celebruje jakąś makabryczną rocznicę zbrodni, czy naśladowca? Tego jeszcze nie wiemy. Ofiary są bardzo podobne. Wiek, wzrost, kolor oczu, budowa ciała. Obie ofiary zostały zamordowane w identyczny sposób. Poderżnięcie gardła, wykrwawienie. Ciała w identyczny sposób okaleczone, umyte, ubrane w bardzo podobne białe sukienki. Dziewczynki nie zostały zgwałcone, ale to nie wyklucza zbrodni na tle seksualnym. Dlatego zaczniemy od sprawdzenia wszystkich skazanych i podejrzewanych o gwałty i pedofilię z naszej okolicy. Skupiamy się zwłaszcza na tych, którzy 20 lat temu mogli popełnić te zbrodnie. O ile sprawca jest ten sam. Dlatego mówię, że od tego zaczniemy. Ja po prostu mówię, żebyśmy nie zakładali tutaj niczego, bo niby dlaczego ten zwyrodnialec czekał 20 lat? Czemu nie zrobił tego wcześniej? To raczej nie jest żaden seryjniak, tylko po prostu ktoś, kto z jakiegoś chorego powodu teraz zrobił to samo. Ja bym całkowicie wykluczył tę hipotezę. Pewnie te 20 lat temu też sobie coś zakładali, zamiast sprawdzić wszystkie możliwości. Niczego nie można wykluczyć na początku śledztwa, zwłaszcza takiego. Ja córkę w domu zamknąłem, jak się dowiedziałem o tym morderstwie. Nawet do szkoły jej nie puszczę, póki ta sytuacja się nie wyjaśni. Zresztą inni tak samo. Czemu on tej Aldonusi, naszej kochanej, to zrobił? To takie spokojne, kochane, ciche dziecko było. A co teraz zrobi pani Renatka? Ona sama z nią była. Ojciec dziecka je zostawił. Babcia przychodziła. A teraz? Nie wiem, nie wiem. Widzieli państwo kogoś lub coś podejrzanego wczoraj, dzisiaj? Ja widziałem 3 dni temu, nawet skurwysynowi zdjęcie zrobiłem, tak na wszelki wypadek. Kręcił się tutaj, myślałem, że chce rower zajebać, bo ginął u nas w kamienicy, tak samo po sąsiedzku. Okej. Rozumiem, niech mi pan od razu prześle to zdjęcie, dobrze? Dobrze, jasne. Prześlę na komisariat, żeby sprawdzić od razu w bazie. A wczoraj ostatni raz, kiedy państwo widzieli Aldonkę? Ja nie widziałem, ja dopiero o 21 z roboty wróciłem. A ja to widziałam, jak ze szkoły wracała. Nawet chwilę z nią rozmawiałam. 5 z polskiego dostała. Cieszyła się tak bardzo. Aż Jezu. nie mogę w to uwierzyć. A która to była godzina? Gdzieś tak 13, około 1:30. Tak. Czy ona później gdzieś wychodziła? Widzieli państwo może z kimś? Ja nie widziałam. Przepraszam. Halo, Rafał? Mamy go w bazie? Kto to jest? Ten facet, któremu sąsiad Aldonki zrobił zdjęcie, był nauczycielem. Kilkanaście lat temu został oskarżony o molestowanie uczennicy i przemoc wobec uczniów. Sąd go uniewinnił, ale stracił pracę. Obecnie prowadził warzywniak. Rafał powiedział, że pojadą po niego, ale ja byłam dosłownie ulicę obok. Nie chciałam i nie mogłam czekać. Wyłaź, pedofilu jebany! Dojedziemy cię, szmato, wyłaź! Będziesz kurwa żałowała, że się urodziłeś. Policja, rzućcie to! Pojebało cię, lalka? Tam siedzi ten zjeb, co zabił tą dziewczynkę, a ty co, kurwa? Rzuć to na ziemię, powiedziałam. Rzućcie to do cholery Bo co? jasnej! Bo od tego jest policja. Od czego kurwa? Od tego! Nie wiecie, kto tam siedzi w środku. Przyszłaś bronić tego pedofila mordercę, suko? Łeb ci odrąbię, zanim zdążysz wyciągnąć tego gnata. Odłożyć to! Odłóż tę Jaka? maczetę, mówię! Weź odłóż tą broń, bo sobie krzywdę zrobisz. Naprawdę, uwierz mi. Gleba! O! Następny do kolekcji. Rzućcie to wszystko na glebę! Skujcie ich i zabierzcie. Czy ciebie wojska pojebało? Powiedziałem ci, że jedziemy, a ty co odpierdalasz? Przepraszam, Rafał, ja naprawdę... Zamknij się! Pogadamy o tym później.
Chyba jeszcze nigdy w życiu się tak nie bałam. Od 2 lat jestem dzielnicową i jeszcze nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Wszyscy 3 byli karani. Wszyscy siedzieli za pobicia, rozboje, 1 nawet za zabójstwo. No i oczywiście wszyscy byli też pod wpływem amfetaminy. No a mundur dla nich to żadna przeszkoda. Ja tego nie zrobiłem. Przysięgam. Ani wtedy, ani teraz. Słyszy mnie pan? To nie ja. Nie ja. Ty się wywinąłeś, bo miałeś dobrego obrońcę. A teraz zgniesz w pierdlu. Jezu. Znęcałeś się nad swoimi uczniami. Dopierałeś się do 15-latki. Wyrzucono cię za to. Nie, to nieprawda. Kręciłeś się wokół domu dziewczynki, którą znaleźliśmy w parku. To ty? Czy twój zaginiony brat bliźniak? No ja, ale ja to mogę wytłumaczyć. Jak? Przez przypadek tam polazłeś? Kilka razy? 3 dni z rzędu? Nie, to chodziło o rower. Jaki kurwa rower? Ukradli mi 2 tygodnie temu z klatki. Wciągnął nas, kradną na osiedlu. Ja to zgłaszałem u was nawet. Kiedy? 3, ale nikt od was się tym nie zajął. A ja dostałem cynk, że złodziej mieszka w tamtej kamienicy. I czekałem, aż sukinsyn wyjdzie z tym moim rowerem. Tak? I co musiałeś zrobić? Musi mi pan uwierzyć. Ja tej dziewczynce nic nie zrobiłem. Ja nigdy nikomu. Wiedziałem, że mogę być podejrzany ze względu na tamte sprawy, ale ja nic złego nie zrobiłem. Tamtego ucznia uderzyłem. Nie wytrzymałem. Ale to był jedyny raz. A fama poszła. A te oskarżenia o molestowanie uczennicy groziła jej 1 na koniec roku. Chciała, żebym dał jej dopuszczającą. Nie zasłużyła, więc nie zgodziłem się. Zaraz potem poszła do dyrektorki i powiedziała, że ją obmacywałem, że zażądałem seksu w zamian za podniesienie oceny. Ale przecież sąd mnie uniewinnił. Te bydlaki by mnie zatłukły na śmierć, gdybyście nie przyjechali. Idziesz na dołek, skończymy później. Ale... Zabierz go. Od razu sprawdziłam to rzekome zgłoszenie kradzieży roweru. Okazało się, że facet mówił prawdę. Trzeba było jeszcze sprawdzić jego alibi na wieczór i noc zabójstwa. No ale wyglądało na to, że to nie on był sprawcą zabójstw Oli i Aldonki. Chciałeś ze mną rozmawiać? Ty jesteś pierdolnięta. Dziewczyno, ty masz świadomość, że oni by cię zaszlachtowali. I co? Nic nie mówisz? Po jaką cholerę tam poszłaś, skoro wiedziałaś, że zaraz przyjedziemy? Przepraszam. A, tylko tyle. To już się więcej nie powtórzy. Ja cię powinienem odsunąć od tej sprawy. I w ogóle wywalić na zbity pysk. Ale tego nie zrobię. Nie ciesz się, nie ze względu na ciebie. Po prostu najwięcej wiesz o tej sprawie, możesz się jeszcze przydać. Dzięki. A, na dzisiaj skończyłaś pracę. Idź do domu. Okay. Jeszcze jedno. Zamknij drzwi. Kurwa, proszę cię. Proszę cię, zacznij wreszcie myśleć. Okej. Dzięki. Wynocha! Rafał miał rację, nie powinnam była sama działać przeciwko tym bandziorom. To była koszmarna doba. Musiałam ochłonąć, wyszłam z komisariatu, nawet nie wiem, jak trafiłam do tego parku, do tego miejsca. Pani Jolu. Pani Jolu. Pani Jolu. To była mama Oli.
mojej najbliższej przyjaciółki z dzieciństwa. Mojej Oli, z którą razem siedziałyśmy w ławce, razem grałyśmy w gumę. Nie wiedziałam, co mam jej powiedzieć. Poczułam nagle ogromny ból, który wrócił i to jeszcze 100 razy silniejszy niż wtedy. Tamtej nocy, kiedy zginęła Ola, wszystko się dla mnie skończyło. Pani Jolu, ja bardzo przepraszam, że ja nigdy się do pani nie odezwałam potem. Byłaś wtedy dzieckiem. Straciłaś najlepszą przyjaciółkę. Nie rozumiałaś, co się stało. Tak, ale jak dorosłam, ja po prostu nie wiedziałam, co ja mam pani powiedzieć, jak się zachować. Nie ma dnia, żebym ja nie pomyślała o Oli. Jak ona teraz by wyglądała, co by teraz robiła. Ja też. Chociaż ostatnio troszkę jakby mniej. Ale teraz wszystko wróciło ze zdwojoną siłą. Niech pani zobaczy. Ja mam ją ciągle przy sobie. Żyję po to, żeby się dowiedzieć, kto jej to zrobił. I kto zrobił to tej dziewczynce. Muszę się tego dowiedzieć, zanim umrę. Obiecuję pani, że ja zrobię wszystko, żeby złapać tego potwora. Obiecuję. Byłyście takie nierozłączne. Jak siostry. Naprawdę go złapiecie. Przysięgam. Zajrzyj do mnie kiedyś. Przyjdę. Musiałam sprawdzić, co się tam dzieje. Cały Gorczak polował na tego potwora. Znowu mogło dojść do jakiegoś samosądu. Kaska będzie jutro. Nie pierdol, pij. Ale pamiętaj, żebyś się nie wysypał, bo naprawdę zobaczysz. Za zakłócanie ciszy nocnej jest mandat. Za picie alkoholu w miejscu publicznym też do 500 zł. Pani władzo, to już ta godzina? Myśmy zapomnieli, że tutaj taka tragedia się stała. Straszna sprawa. Pójdziemy sobie do kolegi i będziemy cicho jak myszki. Dobranoc. Rozpoznałam tego faceta. Przecież to był brat pani Violetty, tej, która się boi duchów. Co on robił w parku, skoro mówił, że codziennie pracuje na nocki? Postanowiłam pójść i sprawdzić, co z jego siostrą. Pani Wiolu? Pani Wiolu, co pani tu robi? Sama po nocy. Gdzie pani idzie? To pani, to dobrze. Ja do bankomatu idę. Ale jak to do bankomatu? Teraz w nocy oszalała pani? Przecież tu jest niebezpiecznie, jeszcze ktoś panią napadnie. To oni mi kazali. Kto? Duchy. Co pani? Powiedzieli, że jak będę im oddawać swoją emeryturę co miesiąc, to dadzą mi spokój. Tak? Tylko ja czegoś tutaj nie rozumiem. A po co duchom pieniądze? O, dobrze. Pani Wiolu, zapraszam. Pójdziemy do domu, dobrze? Tego już Chodź, było za wiele. zapraszam. Duchy nie wysyłają nikogo do bankomatów. Coś mi mówiło, że to nie jest sprawa umarłych, a żywych. O Jezu, ciągle tu są. Ej, oni nie przestaną, póki ja im nie zapłacę pieniędzy. Niech pani tam nie idzie. Oni mogą coś pani zrobić. O, matko, matko. To są te pani duchy. Co to jest? No, odtwarzasz.
Ktoś to specjalnie nagrał, żeby panią straszyć. Ale kto to schował? Nie domyśla się pani? Poczekamy sobie na pani brata, jak wróci z pracy. Ale Ksawery dopiero rano przyjdzie. O! Matko Boska. Raczej nie. Dopiero co się widzieliśmy w parku. Chyba mnie pan nie poznał. To nie były duchy. Ksawciu, to ta maszyna, którą pani dzielnicowa znalazła. Jaka maszyna? Oddasz nam swoją emeryturę. Wtedy damy ci spokój. Schowaj pieniądze do szafy. Nagrał to pan sam czy z kolegą? Ja sam. Ale nie chciałem nic złego. Nie, a pana siostra tutaj umiera ze strachu. To ty? Naprawdę? Czemu? Bo ja nie chodzę do pracy. Wylali mnie 2 miesiące temu, a kredyt jest do spłacenia cały. To ty nie masz pracy? Siostra taka naiwna. Rury grały, ona mówi, że duchy. Jakoś tak samo do głowy przyszło i tak jest. To nie mogłeś mi powiedzieć, że potrzebujesz pieniędzy? Wstydziłem się. Ale ja szukam pracy. Jak zarobię, oddam co do grosza. A ja myślałam, że to Józek i Kryśka. 3 razy nam mszę dawał, żeby dali mi w końcu spokój. Po jakiego grzyba? A ile? Pan sobie chyba nie zdaje sprawy z tego, że to jest wyłudzenie, prawda? I że na to jest paragraf? Dobrze, zapraszam ze mną na komendę. Wyjaśnimy to sobie. Zabrałam pomysłowego pana Ksawerego na dołek. Za to, co zrobił, groziło mu nawet do 8 lat odsiadki. Ale szybko wyraził skruchę, siostra mu wybaczyła. Nie zgłosiłam tego prokuratorowi. Obiecałam pani Violetcie, że będę codziennie, może co jakiś czas ją odwiedzać i sprawdzać, czy brat się nią dobrze opiekuje. Rafał, wiem. Chyba kurwa żartujesz. Posłuchaj. Co ty tu robisz? Znowu nie słuchasz, co się do ciebie mówi? Daj mi chwilę. Jeszcze kurwa do powiedzenia coś masz? Posłuchaj mnie, proszę cię. Ja sobie to wszystko ładnie przeanalizowałam. Sprawca zostawił 2 razy ofiary w parku, prawda? Tak. Za pierwszym i za drugim To razem. już wiemy. Jasne. Tylko, że on nie przywiózł ich tam autobusem albo rowerem, prawda? Czy ty się dobrze czujesz? Czekaj. Zobacz. Najbliżej miejsca, w którym zostawił ofiary, jest ta ulica. Czyli to tam zostawił samochód, bo jednej opcji nie ma. Sprawdziliśmy już dostępny monitoring. Dobra, to ja to sprawdzę, popytam, bo oni mogą mieć prywatne kamery, na pewno tam często monitorują. Kumasz? Lecę. Ale ty po nocy będziesz pytać? Już normalni ludzie teraz kurwa śpią! Czułam, że to może być przełom. Ciężko mi było czekać do rana, nie mogłam spać całą noc. Ciągle myślałam o dziewczynkach, o Oli, o Aldonce. Rano coś znalazłam. Mieliśmy szczęście. Znaczy, Wolska miała. Dotarła do właściciela posesji, który ma 2 kamery. Z jednej z nich mamy coś takiego. Trzecia 34. Samochód wjeżdża do parku niedaleko miejsca zbrodni. Kierowcy nie widać. W ogóle, kurwa, niewiele widać. Równie dobrze mógł wjechać do parku, nie wiem, po to, żeby się odlać. Tutaj. To jest wszystko, co mamy. Myślicie, że uda wam się odczytać tablice rejestracyjne? Ciężko będzie, ale zobaczymy. To był ważny trop, który udało nam się zdobyć dzięki ludziom. Bo w takich sytuacjach ludzie się jednoczą, chcą pomóc. Wiedzą, że każda informacja może przybliżyć nas do wykrycia sprawcy. Tą sprawą żył cały Gorczak. Wszystkim zależało na tym, żeby ukarać sprawcę. Panie, pomóżcie nam. Jasny, mamy stan wyjątkowy. Jaki stan wyjątkowy? Ale proszę pana, nasza córka zaginęła. Basia ma na imię. Ma 11 lat. Miała dzisiaj pójść do szkoły i nie doszła tam. Już moment. Państwo do ciebie. Pierwsze drzwi na prawo. Puściliście ją samą w tej sytuacji? Wolska. Mówiłam
Chciałam, żebyś z nią poszedł. Ja miałam nockę, wróciłam dopiero po 8 do domu. No to poszedłem. Wstąpiłem tylko do sklepu. Miała 100 metrów do szkoły. Skąd pan wie, że nie dotarła? No, zadzwoniła do mnie wychowawczyni po jej pierwszej lekcji, dlaczego nie ma Basi w szkole. Miała dzisiaj konkurs recytatorski. Dobra. Będziemy potrzebować zdjęcia państwa córki. Powiadomimy wszystkie patrole i zaczniemy poszukiwania. To on ją zabrał. To ta bestia zabrała naszą Basię. Dobrze, ja poproszę państwa. Na szczęście naszemu technikowi udało się odczytać numery rejestracyjne z zapisu monitoringu. Błyskawicznie ustaliliśmy właściciela. To ten samochód. Sprawdzę dom. W czymś mogę pomóc? Komisarz Rafał Nocon i sierżant Karolina Wolska z komisariatu na Korczaku. To pani auto? Szymczak Elwira, tak? Coś się stało? To auto zostało zarejestrowane na panią. Tak, ale coś się stało? Zabieramy je do sprawdzenia i zabezpieczenia ewentualnych śladów biologicznych, a pani pojedzie z nami na komisariat. Ja? Ale czemu? O co wam w ogóle chodzi? To auto znalazło się w miejscu, w którym zostało podrzucone ciało zamordowanej dziewczynki w parku. Jezu. Tej Aldonki? Ale to jest niemożliwe, bo tego samochodu tu wtedy nie było. W sensie, ja go pożyczyłam i sąsiad wyjechał nim w góry. Jaki dzień wcześniej. sąsiad? Nazwisko, adres? Tam mieszka, za rogiem. Ale teraz go tu w domu nie będzie, bo codziennie jeździ na działkę, na ogródki. Jakie ogródki działkowe? Mogę Wezwij pokazać. radiowóz. Zostaje pani zatrzymana. Kluczyki proszę. Właścicielka podała nam adres działki, także imię i nazwisko tego sąsiada. W pierwszej chwili myślałam, że to pomyłka, że znowu jesteśmy w ślepej uliczce, ale trzeba było to sprawdzić. Oby to było tutaj. Policja! Rafał? To on. Kim jest ta dziewczyna? To nie jest to dziecko, którego szukamy. Rafał, to ja jestem na tym zdjęciu. Kawę wam zrobić? Na kolana, kurwa. Na kolana powiedziałem. Ręce. Przecież nic wam nie zrobię. Gdzie jest dziewczynka? Gdzie jest Basia, pytam! Basia. Jaka Basia? Miałem kiedyś taką narzeczoną. Gdzie jest dziewczynka? Co jej zrobiłeś, bydlaku? Po co te wrzaski? Po co te krzyki? Ona tam jest w ogrodzie. Zaopiekowana. Zaopiekowana? Ten człowiek był potworem. Pomyślałam, że przyjechaliśmy za późno. Że dla Basi było już za późno. Basiu! Basia! Pobawisz się ze mną? Basia, ty żyjesz? Wszystko w porządku? Nic ci nie jest? Nic mi nie jest. Wiesz, gdzie jest moja mama? Tak, zaraz cię do niej zaprowadzę. Basia była na szczęście cała i zdrowa. Bardzo się cieszyłam. Ale nie wiem, dla mnie w tamtej chwili uratowałam tak naprawdę Olę. Tak bardzo chciałam, żeby to była Ola, żeby ona żyła. Gdzie to się działo? Na tej działce? W mojej altance. Na działce. Zawoziłem je tam. I się tam nimi zajmowałem. Jak się nimi zajmowałeś? Z uwagą. Ostrożnie. Zabijałeś je.
Dzieci też czasem tak robią. Zabijają swoje zabawki. Okaleczają je. Obcinają rączki, główki. Wydłubują oczy. Ale one robią to bez celu. A ty miałeś cel. Zostałem zmuszony. Kto cię niby zmusił? Nie miałem wyjścia. Bo 20 lat temu to była zemsta. zemsta. Na dziecku. Nie. Na nim. Adwokat. Przemysław Wolski. Mówi ci to coś? Znakomity adwokat. Świetny. Nie było lepszego w mieście. Zresztą pracuje do dzisiaj. Potrafił wybronić każdego. Wyciągnął z pierdla kilku skurwysynów, których złapałem. Którzy nie odpowiedzieli za to, co zrobili. A potem zrobili jeszcze więcej. Ktoś kurwa musiał go ukarać. Dlatego ją zabiłeś. Dlatego zabiłeś Olę. To nie miała być Ola. Kto? Jego córka. To moja robota. Że śledztwo wtedy utknęło. Dlaczego zabiłeś teraz? Też się chciałeś zemścić na Wolskim? Nie. Teraz chciałem, żebyście się wreszcie dowiedzieli. Wszyscy. To dlaczego wtedy się nie przyznałeś? Skoro chciałeś, żeby się wszyscy dowiedzieli. Wtedy zemsta nie wyszła. Teraz udała się idealnie. Ona tam jest. Prawda? Wyprowadź go. Widzi mnie i słyszy. Wyprowadź go natychmiast! Widzi mnie i słyszy. Ola i ta druga zginęły przez grzechy twojego ojca, Karolina! Powiedz mu to! Słyszysz? Powiedz! A pieprzyć. Nie ma go. Zabrali go już. Dostanie dożywocia. On chciał, żebyś się tak poczuła. Żebyś to wzięła na siebie. Ale nie możesz, rozumiesz? Po prostu nie możesz. Zawiozę cię do domu. Nie. Sama pojadę. Nie powinnaś prowadzić w tym stanie. Dobrze mi to zrobi.
Nie pamiętam, jak dojechałam do domu i czy w ogóle. Nie pamiętam, jak znalazłam się znowu w tym cholernym parku. Za picie w miejscu publicznym jest mandat. Wystawić? Idź stąd. Chcę być sama. Wiem, co się stało, wszyscy wiedzą. Nikt nie wie. Nikt nie wie, co się stało. Wszystko przez tę kurtkę, przez tę jebaną, fioletową kurtkę. Pożyczałam ją Oli tamtego wieczora, bo padało. Nie chciałam, żeby zmokła. On myślał, że Ola to ja, rozumiem. Dlatego ją zabrał do tego. Ją zabił, kumasz. To nie tak. Pierdol, kurwa. To jest wszystko moja wina, rozumiesz? To ja miałam nie żyć, nie ona. To nie tak, Karola. To nie przez kurtkę, tylko dzięki kurtce żyjesz, rozumiesz? Jak będziesz inaczej myśleć, zwariujesz. Jak weźmiesz winę na siebie za tego faceta, też zwariujesz. Miałaś przeżyć. Rozumiesz? Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Poradzisz sobie. Jak? Czas pomaga. Czas zawsze pomaga. Daj to. Weź! Daj to. Weź! No daj. Idziemy. Nie zostawię cię do samej. Chodź. Nie szanują cię na Gorczaku, tylko się ciebie boją. Łapiesz? No może ty też powinieneś. Kurwa, oni mnie zajebią. Kto? Odsunąć się. Odsuń się. Mówię, że masz zasadę. Że nie zabijesz. Wykrali wam mózg w tej psiarni, kurwa.